My zaraz się będziemy zbierać do wyjazdu. Adrianka poszła zapłacić. Tu Wam chciałem pokazać takie pamiątkowe ujęcie. No dobra, to drzewo nam zasłania, jak widzicie, ale dorobiliśmy się 2 kapelusików w Rowini. To są one, czyli to są nasze pamiąteczki. Gdyby ktoś mnie kiedyś zapytał, z czym Ci się kojarzy Słowenia, przez którą przyjeżdżamy, to ja powiem z kolorem zielonym. Tak jak Adrianka mówi, z zagłębiem trawy. Tu naprawdę przez całą Słowenię jak jedziemy, a jedziemy chyba przez całą Słowenię, ona jest jak Bieszczady. Jak Bieszczady dosłownie. Jedziemy z zakrętu na zakręt i jest zielono. To jest jedyny kolor, jaki nam towarzyszy. To jest zielono, liściaście, drzewiaście. Od czasu do czasu są strumyki. I to jest tak, my jedziemy bez winiety przez Słowenię, więc jeździmy tymi drogami nie szybkimi, nie autostradami, nie płatnymi, przez wioski, wioseczki, pola, tak jak teraz tutaj widzicie. To też nam pozwala poznać właśnie Słowenię, jak wygląda. I ja Wam powiem tak, to jest kolor zielony, zagłębie trawy, tu nawet koszą trawę co chwilę, tak? Jak jeździmy, o proszę, zobaczcie, jedzie facet na traktorku, tutaj zobaczcie, tutaj na górze, na traktorku i se kosi trawę. I słuchajcie, takich facetów na traktorku my mijamy co chwila. O, i pole skoszonej trawy. Pani sobie, ta pani kosą jedzie tą trawę? Czy grabiami? No, powiem Ci, że szacun. Tak, tutaj tak. Ty faktycznie. No i tak, mega charakterystyczne elementy to jedna wielka zieleń, same zakręty, bo z zakrętu wychodzimy w zakręt, od czasu do czasu jedziemy wzdłuż strumieni, no i wszyscy koszą tu trawę na całej długości, że tak powiem, jak jedziemy. Słuchajcie, myśmy już dojechali do Bled. Tak naprawdę będziemy przez tą miejscowość przejeżdżać. Trochę się pogoda zmieniła z tego słonecznego Adriatyku, zrobiło się tutaj delikatnie pochmurno. Windy nam gdzieś zgłosiło, że może popadać delikatnie deszczykiem, ale nie na bogato, więc się zaraz zorientujemy. Ale powiem Wam tak, nie mam bladego pojęcia, czy my wjedziemy na ten kemping. Bez rezerwacji, bez niczego, licząc na to, że jeszcze nie ma sezonu. Chociaż powiem Wam, że w Chorwacji to było różnie. Był jedyny kemping, na którego żeśmy się nie zmieścili, chociaż było ostatnie miejsce, które pani mówiła, tak, oddam Wam za darmo to miejsce. Podejrzane. Udało nam się to podejrzeć. Jak ktoś mi powiedział, że oddam Wam za darmo to miejsce, to byśmy powiedzieli nie, dziękujemy. No bo jak w Chorwacji ktoś na kempingu może dać miejsce, ale faktycznie ono było takie, że nie wiem, czy byśmy się zmieścili, po pierwsze. Po drugie było przy toalecie. No i po drugie właśnie było przy toalecie, przy śmietnikach, takie faktycznie No i potem skończyło się bardzo fajnie, przyjemnie ta nocka, bo mieliśmy cały parking dla nas, prywatny, że tak powiem, byliśmy sami na obcym. A teraz jedziemy przez Bled i zaraz będziemy jechać wzdłuż jeziora do tego kempingu o nazwie Camping Bled. Chyba się tak nazywa z tego, co kojarzę. I my tak naprawdę już coś się będzie tutaj wyłaniać. Ten ziew to nie był od Adrianki znudzeniem tej miejscowości, nie, to ktoś przechodził obok i ziewał. Zobacz tam zamek, pokaż ten zameczek. Pokaż im. Pokaż ten zameczek. A teraz jeziorko. Nie mogę tak szybko. O. Tak, i to jest jezioro Bledy z miejscowością Bledy. I teraz pytanie, czy my tu tylko tak naprawdę na noc,
chcemy zobaczyć, czy w przyszłości tutaj przyjedziemy, bo też jak będziemy robić Słowenię, to oczywiście ta miejscówka jest na pierwszym miejscu. I dlatego chcieliśmy zrobić sobie dzisiaj taki przedsmak tego, co nas czeka, jak będziemy robić Słowenię. Ok. I po prawej stronie mamy to jezioro. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj przenocować, bo zaraz się dowiemy, czy na kempingu są wolne miejsca. Już bardzo ładnie nam tu słoneczko wychodzi. Jak słoneczko wychodzi, to wszystko, słuchajcie, wszystko zmienia kolor. I my teraz tak, Adrianka, pokaż tutaj przód, bo my tutaj będziemy wjeżdżać na pole kempingowe. Słuchajcie, to jest nasze pole kempingowe teraz. Camping Bled. I będzie chwila prawdy, czy mamy gdzie spać. Mamy chwilę prawdy, czy mamy gdzie spać i czy idziemy pojeździć rowerkiem. Bardzo piękny kamper teraz tutaj stoi. O, słuchajcie, to jest Rolls Royce wśród kamperów. Jezu, niech ja sobie przypomnę, jak on się nazywa, ale to są robione na zamówienie te wózki. I to jest po prostu, Jezu, jak on się nazywa? No. Ja się boję, że nie ma miejsca, bo oni właśnie wykręcają. Oni są olbrzymi, ale jak ten kamper się nazywa? Na Manie, to są jedne z najdroższych kamperów teraz robione. Niech jak, Boże. Słuchajcie, to jest Neisman Bishop. Serio? To jest Neisman Bishop Old School. Dobra. Więc jesteśmy pod kempingiem. Wylądowaliśmy. Słuchajcie, przejechaliśmy 250 km w czasie 4 godziny 40. Mega długo. Czy wjedziemy na kemping? Nie wiemy. Jesteśmy drudzy w kolejce, za nami jeszcze jest jeden kamper tak naprawdę. No kurczę, jest pełno, no jest widać, że jest full. No zobaczymy, może gdzieś jakieś tam skrawki są wolne. No musimy się tu zatrzymać, powiem szczerze, no musimy. Więc czekamy, zobaczymy, co tam Adrianka, że tak powiem, powie, bo widzę, że jeszcze nie wychodzi to może nie jest źle. Słuchajcie, ja wam powiem, no niestety nie udało się i wszystko jest na full zajęte i naprawdę żałujemy, bo byliśmy napaleni na to miejsce i już wiemy, że warto tu przyjechać. Ale no nie ma możliwości się gdziekolwiek zatrzymania, bo tutaj dookoła tego jeziora nie można stanąć w żaden sposób na dziko, a wszystko jest na full. Więc nawet jakby był gdzieś jakiś taki parking na dzikusa, za którego trzeba zapłacić, to bez problemu. No to stajemy i szalejemy. No ale no niestety. No bez rezerwacji nie staniesz. Ale bez rezerwacji nawet nie próbujcie tu przyjechać. Nie ma najmniejszych szans. My żałujemy. I teraz tak, wyznaczyliśmy kierunek Austria. No i teraz jedziemy do Austrii. Jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. Na razie jedziemy do Austrii, bo chcę przejechać jak najdalej. A tam zobaczymy. Tam się zatrzymamy na jakimś parkingu i w Austrii jest łatwo znaleźć dzikusa. Mimo to, że niby Austria gdzieś tam nie pozwala, ale to nie jest tak, że oni tam gdzieś tam łapią tak jak w Chorwacji i punktują. Nie. W Austrii faktycznie można się przekimać bezproblemowo na dzikusie.
a my dzisiaj już z racji powrotu do Polski, a nie, że zostajemy tutaj gdzieś i to nie szukamy jakiegoś kempingu, tak? Po prostu potrzebujemy tylko przenocować się i rano lecimy do kraju. Więc słuchajcie, zaraz Wam damy znać, jak to będzie wyglądało z naszym dzisiejszym noclegiem, gdzie żeśmy się zatrzymali, co żeśmy znaleźli. Masz? Mam. Słuchajcie, bo jest taka sytuacja, że okazało się jakimś cudem, że jest tu dosłownie parking na kampery i my po prostu jedziemy na niego licząc, a tam widzę, że jest luka. Ale tu jest z drugiej strony też I to masz. tutaj z dwóch stron, ale tutaj mamy lukę i tam mamy lukę i teraz tak, na tym parkingu, zobaczcie, tu Jaki jest parking, malutki. on jest z Wi-Fi, O, i z możliwością automacie podłączenia się do prądu. Mamy tutaj serwis, jest full wypas i zobaczcie, jest jedno miejsce. Dla nas. Pokaż. Jest jedno Pokaż. miejsce. Pokaż. Jest jedno miejsce i my właśnie... Ja po prostu nie wierzę w to. Czekała na ciebie. Widzisz? Uparłeś się. Słuchajcie, jest jakiś sztos w ogóle. Ja zaraz idę rozszyfrować ten parking, ale tu jest wszystko na full. Tu jest wszystko na full zajęte i jest jedno wolne miejsce, więc my wypadamy na to jezioro. Słuchajcie, my teraz lecimy na to jezioro z Wami. Zabieramy Was i lecimy. No słuchajcie, udało nam się zaparkować, udało nam się opłacić, a teraz lecimy na jeziorko. Idziemy na spacer. Mamy opłacone tutaj 24 godziny, więc prawdopodobnie rano sobie tutaj, teraz idziemy na spacerek, a rano sobie jutro rowerki odepniemy sobie rowerki i pojeździmy rowerkami dookoła. Idziemy ku jeziorku. Tak naprawdę to jest dosłownie 10 minut na piechotę z tego miejsca. Nadal jestem pod wrażeniem wielkiego szczęścia, jakie nam się tutaj przytrafiło, bo słuchajcie, myśmy sprawdzali. W całej tej okolicy jest tylko jeden kemping, który jest tutaj przy jeziorze, a druga rzecz to jest taka... Czekaj. A tu chciałem sobie zobaczyć, to sobie sfotografować na później. Miejscówki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 105 euro. Dobre. Słuchajcie, w całej tej miejscowości jest tylko jeden, jedyny kemping. On poza miejscowością jest tam dalej oczywiście. I uwaga, jeden, jedyny parking, na którym mogą stanąć kampery. Więc okazało się, że jest piątek po południu, zaczął się weekend i nawet nam do głowy nie przyszło, że po prostu zaczyna się weekend w takiej miejscowości. To tak jak ja bym przyjechał do Zakopanego i się dziwił, że wszystkie miejsca są zajęte, tak? I tu właśnie mamy taką sytuację, więc my tutaj sobie zostaniemy jeszcze jutro i jutro tak przeeksplorujemy to jeziorko, no bo jak już jesteśmy na nim, to faktycznie to nie jest tak, że prześpimy się, rano wstaniemy i popędzimy w stronę Polski. Wręcz przeciwnie, rano wstaniemy, odepniemy rowerki i właśnie je zrowerujemy. A teraz po prostu idziemy się przejść, może znajdziemy sobie jakąś pizzerię lub inne ludowe tutaj dania i chociaż nie, może przy naszym dzisiejszym szczęściu faktycznie na coś zaraz trafimy. No, człowiek sobie tak spaceruje po Bled, a tu dwie takie perełki. To pewno kojarzycie z Top Gun, prawda? Znaczy każdy, kto oglądał Top Gun, to powinien to kojarzyć. A tego Porsche GT2 RS. No, dobra,
Nie są to kampery, ale powiem, też fajne. No i słuchajcie, takie tamte nad jeziorem o zachodzie słońca. Ono się tam chyli ku zachodowi, a my sobie tu taki spacerek uprawiamy i no i szukamy, że tak powiem, miejscówki, w której coś byśmy rzucili na ząb. Tak, ja wiem, mamy w kamperze pełną lodówkę i super fantastycznie, ale nieraz tak człowiek chce usiąść w takiej restauracyjce, nawet przy małej szklance jakiegoś tam aperolka albo innego tam napoju, wody mineralnej. No i za tak po prostu posiedzieć, prawda? Posiedzieć i popatrzeć na to, no bo w sumie jest na co. No, jest tu Grand Hotel Toplice, w którym śpi obecnie ekipa polskich wioślarzy. Teraz są rozgrywane tutaj zawody wioślarskie i tam cała właśnie reprezentacja Polski śpi. No i tam z takich ciekawostek, może to nikogo nie interesuje, ale oni mają tutaj restaurację na poziomie Michelina, więc frytki na bank mają dobre. Słuchajcie, wylądowaliśmy na pizzy. Po spacerze, że tak powiem, chcemy sobie wrąbać pizzę, zobaczymy. Ceny są normalne, takie jak wszędzie. Szyn po 13 euro. Ja mam pizzę pikantną, a Adrianka ma pizzę truflową, więc zobaczymy jak smakuje, ale widzę, że Adriance chyba nie smakuje. Nie, próbowałam tą nic. A co to jest ta nitka? Chili chyba. Chili. Aha, dobra, to ja sobie mam chili. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie tutaj, w tej pizzerii, to mówię tak. Pizza pikantna jest faktycznie pikantna i czuć, że jest pikantna, jest taka dobrze pikantna. Ale Adrianki pizza, taki klasyk jest, to taka ta szyneczka z tym, ona jest truflowa. I powiem wam, że to chyba najlepsza pizza, jaką w życiu kosztowałem. Ta truflowa, która tutaj jest. No po prostu jest... Dla samej pizzy tu warto przyjechać. Ten lokal między innymi tak wygląda. Ja go rekomenduję i polecam. I teraz słuchajcie, ja mam taką podział pizz na pizze dobre i te, których nigdy nie zamówię. I powiem wam szczerze, że tu były bardzo dobre. Te dwie pizze były bardzo dobre i my byliśmy pod mega wrażeniem i na długo je zapamiętamy. Teraz szlifujemy do Bęka, bo dzień pełen wrażeń, więc jeszcze tam przy Bęku się odezwę. No, słuchajcie, wracamy na miejsce. Kemping, no niestety jest tak pełny, że tutaj już zaczęli się zatrzymywać na miejscu, gdzie są autokary. Bo tutaj są stanowiska dla autokarów, no ale że nie ma teraz autokarów, to chłopaki opanowali tą miejscówkę. Powiem szczerze, trochę się martwię, bo myśmy się nie podłączyli do prądu i w tym momencie możemy już się nie podłączyć, ale też liczę na to, że nie wszyscy są wpięci w prądzik, więc zaraz się okaże, jak tam sytuacja. Może nie będzie tak źle. No, tu patrz, jak fajnie sobie kolacyjki wszyscy robią pod drzewami. Tak, mieliśmy też tak zjeść dzisiaj, więc zaraz się okaże. Wiem, tego widziałem. Piękny wyprawowy kamper. Piękny Paryż-Dakar.
zrobię Wam prezentację tego pola kempingowego, no albo parkingu kempingowego. Okazuje się, że z tej strony, ja myślałem, że na początku tutaj autobusy mogą stawać w tym miejscu, bo jak widzicie tutaj są pola dla autobusów, ale jednak kampery od tej strony też mogą stawać, bo chyba stwierdzili, że jest więcej kamperów, jak widzicie, aniżeli autobusów. One też mogą się podłączać do prądu, chociaż z tym prądem jest trochę dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że jest 4... Dobra, na tych kamperów też są wyjścia na prąd, tak? Z tej strony, zresztą tam zaraz pójdziemy, pokażę Wam. Ale jak to w ogóle wygląda? Wygląda to tak, że tutaj musimy wrzucić wyliczoną kwotę i teraz uwaga, wyliczoną kwotę 25 euro. Dlatego, że jak wrzucimy inną kwotę, on nie wydaje reszty. Wrzucicie większą kwotę, połknie wszystko, nie wyda reszty. Dobra, tu mamy kod na Wi-Fi, tam mamy informację, że uwaga, poza sezonem 20 euro, 6 kW prądu, do czerwca, czekajcie, od kwietnia do czerwca 25 euro, tam we wrześniu też jest, ale uwaga, w sezonie wysokim, czyli lipiec i sierpień 40 euro, 40 euro doba, lipiec i sierpień. Ja muszę powiedzieć, że łupią równo, prawda? 40 euro za nocleg, to ja Wam powiem, że ja na 5-gwiazdkowym kempingu teraz płaciłem 50 euro, pewno w sezonie ten. I teraz tak, tu mamy oczywiście, wiadomo, szarą wodę i teraz tak, zrzut wody szarej i zrzut kibelka, uwaga, jest tutaj na tym kempingu gratis. Nie potrzeba żadnych QR kodów, nie potrzeba niczego, po prostu rzut szarej wody i tego. Woda pitna natomiast jest płatna. Woda pitna natomiast jest płatna. Chodzi o to, że tutaj podkładamy w to miejsce naszą kartę. Tam się podłączamy i teraz tak, jak widzicie, ta karta ma ten czytnik kodów kreskowych. O, i ona po prostu tym czytnikiem podkładamy tam i nam pokazuje, ile mamy wody do pobrania i ile nam zostało prądu. Ja Wam zaraz pokażę, bo no też kolejny numer, jaki żeśmy odwalili. Hello. Taki numerek żeśmy odwalili, to żeśmy wczoraj zostawili to otwarte całe. Przez całą noc było otwarte, rozwalone w ten sposób. No ale jak widzicie, nic się nie działo. I teraz tak. Tutaj my mamy numerek 2. Nasza jest 2. Jak przyciśniemy 2, to pisze aktywne i uwaga, z 6 kW zostało nam 2 kW. 2 kW na resztę dnia i tu się odlicza. Powiem tak, to ja w nocy zżarłem 4 kW energii. No ja nie wiem, co ja mam podłączone na 4 kg. Co ja mam podłączone na 4 kg. No strasznie rżący, strasznie żre nam prądu. Adrianka, nam w nocy zżarło 4 kW prądu. Się wybrałem na wycieczkę rowerową nad jezioro Bled. Tutaj mamy widok na ten zameczek, widok na jeziorko. Dzisiaj są, tak jak wczoraj wspomnieliśmy, zawody kajakarskie. Też biorą tutaj udział polska reprezentacja. No ale teraz przyznam, nie wiem, czy teraz na jeziorze są w tej sekundzie te zawody, czy po prostu jest jakiś taki trening rozgrzewający. Całe jezioro jest usłane tymi żółtymi bojkami. Mam nadzieję, że to tam będzie widać. Ono jest po prostu na całej długości usłane takimi bójkami. Pewno z tych bojek jest zrobiony korytarz. No a ja rowerkiem, tam jest, tam na górze tej jest tor saneczkowy, taki bobslejowy. Ciekawe, czy jest czynne. No ja spróbuję objechać rowerkiem delikatnie to jezioro dookoła i pokazać Wam fragmenty i fotostopy. No i też spróbujemy potem drona puścić. Nawet nie wiem, czy tu można puszczać drona, ale się okaże. W międzyczasie, jak tam trwają zawody, pokażę Wam tu tego jeziora. Faktycznie fajnie to pokazane z góry. Człowiek ma całkowicie inne pojęcie, jak widzi taki model 3D.
O, tu jest ten zameczek, to na środku, tak, aha, tu jest pole kempingowe, do którego żeśmy się nie dostali, tutaj, w tym miejscu, a my tak naprawdę śpimy tutaj, tak. Także nie jest tak źle. Słuchajcie, dookoła jeziora jest wyznaczona taka ścieżka rowerowa. Ona niejednokrotnie krzyżuje się z taką ścieżką dla pieszych. My jesteśmy tutaj na wysokości kempingu, do którego wczoraj nam się nie udało dotrzeć. Korzystając z okazji, że jesteśmy przy kempingu, my sobie do niego tutaj wjedziemy rowerkami, rowerkami zwiedzimy. Jak już jesteśmy, to dlaczego nie, tak? Więc zaraz mniej więcej się przekonamy, gdzie mogliśmy dzisiaj spać i jak mniej więcej wygląda. Jak widać, parcelki są różne. Teren jest tutaj płaski. Widać tam z boku, z lewej strony jest pięterko. Z tej strony jesteśmy na płasko. Nawet niewiele osób stoi na jakichś tam podjazdach. Więc raczej z tego co widać jest tutaj równo. No jest takie, jak widzicie, nawet to spore, szczerze. Nawet na tak spore miejsce wczoraj żeśmy się tutaj nie wcisnęli. Jest totalny full na tym kempingu. Podjedziemy trochę wyżej i zobaczymy, jak wygląda. O, dobra, tutaj jest chyba strefa WC pryszniców, a tutaj jest strefa namiotowa. No i teraz tak, te namioty są ich, czy ktoś przyjechał? Raczej to są ich. Dobra, czyli tutaj zamiast domku można wynająć sobie namiocik. No i ja wam powiem tak szczerze, nawet spore jest to pole, no bo zwróćcie uwagę, cały czas rowerem jedziemy i nawet jeszcze trochę nam zostało tego przejazdu. Także na tak spore pole kempingowe myśmy wczoraj się tutaj nie załapali. Jest faktycznie totalny full. Pewno z namiocikiem, jakbyśmy mieli własny namiot, to pewno tak. Zobaczcie, tutaj jest to domek z WC. O kurczę, jeszcze to tam jest. Dobra, ale my tam nie jedziemy. Pojedziemy sobie zobaczyć. Słuchajcie, pojedziemy zobaczyć plan tego pola. Mniej więcej tak wygląda jezioro Bled. Zresztą to nawet nie ma tu tutaj pokazywać, bo i tak się kapniecie, jak to zobaczycie na mapie. Słuchajcie, mamy tu taki punkt widokowy. Z drugiej strony teraz jesteśmy. Więc tutaj oni już dopingują tej ekipie. Dawaj mechu, dawaj! O, czyli są też nasi. Dawaj mechu! Są tu nasi. Słychać nasi. A tam są trybuny. Myśmy tam na górze byli na trybunach. Tam powyżej. Aha. Jest doping. Nie udało nam się zrobić wycieczki dookoła jeziora z tego powodu, że są robione zawody kajakarskie i tam gdzie są trybuny, o, Michelin, restauracja Michelin, no, do tanich nie należy. Dobra, i nie udało nam się wzdłuż tego jeziora zrobić wycieczki po takim deptaczku, który jest, dlatego że tam w pewnym, jak żeście widzieli, są trybuny pobudowane, no i niestety wejście jest biletowane na tamtą część,
Więc my dzisiaj nie obrócimy się dookoła jeziora. No ale tak jak wspomniałem, wczoraj Bled był dla nas tutaj takim przystankiem w drodze do Polski i chcieliśmy sprawdzić tą miejscówkę, czy warto tu przyjechać. No i powiem Wam, że faktycznie jest to taka miejscówka. Jak będziecie mieli możliwość przejeżdżania w okolicach Bled, to spróbujcie sobie zrobić tutaj takiego stopa na 24 godziny. No bo naprawdę ta miejscówka tutaj jest warta tego. A jak żeście widzieli przed chwilą, pole kempingowe jest na full zajęte i raczej bez rezerwacji tu się nie wciśniemy. Taki weekend w Bled jest mega aktywny. Znaczy mega aktywny, no. Jak ktoś lubi, to można siedzieć przed kamperem, no taka jest prawda? No ale są tu takie możliwości. No i dookoła Bled jest cała masa takich atrakcji, gdzie tutaj można wyjechać. Widziałem parę takich wycieczek konkretnych, więc Słowenia jak najbardziej jest do zrobienia. Ma tutaj co do zaoferowania. No a ja Wam powiem tak, ja się bawiłem na rowerze, no niestety, gdzie co, szczerze? To dystans 10 km. Jakimś cudem zrobiłem 10 km. Nie mam bladego pojęcia jak, bo nawet tego nie czuję. Co prawda więcej ten rower pchałem jak jechałem, bo tutaj chciałem sobie porobić zdjęcia, jakieś tam fotostopy sobie robiłem. Udało mi się puścić drona nad częścią Bled. No niestety fuck up dzisiaj jest taki, że przyszedłem ze starą baterią i za dużo nie polatałem. Tu się ustawiają już nowe ekipy, przed chwilą były dwójki, a teraz już pojedynczo solo będą startować, więc oni tutaj się ustawiają, a my tak naprawdę już kończymy naszą wycieczkę dookoła jeziora. Niestety dookoła jeziora się nie udało, dlatego że tam z powodu trybun, jakie są tam ustawione, nie można było się przebić i pan biletował przejście, więc wróciliśmy to. Nie wiem jakim cudem walnąłem 10 km, no ale powiem Wam szczerze, nic się nie czuję przyjemne. Zresztą widzicie, to jest równiutko, bardzo fajny teren. Żeby spędzić aktywny czas nad tym jeziorem jest bardzo dużo możliwości. Wycieczki spacerowe, rowerowe. No to pewno jeszcze można tutaj łódkami popływać, jak zawodów nie ma. Myśmy już tu wrócili na kemping nasz, jak widzicie jest trochę mniej. My zaraz się będziemy pakować i jechać w stronę Polski, ale muszę Wam pokazać to, co tam stoi. Aż wejdę na trawnik, żeby to ująć. Bo po prostu jest jakiś sajko. Jest. My już wyjeżdżamy, więc nasz kierunek, Skręć w następną ulicę po lewej. nasza wizyta w Bled już dobiegła końca i lecimy teraz w kierunku Polski. Będziemy mieli dzisiaj przystanek na Dzikusa. Normalnie do Polski mamy stąd jakieś 700 km. Prawdopodobnie na upartego pewno można by to było walnąć. Każdy z Was by to sobie walnął i na wieczór bylibyśmy w Polsce. Zobaczymy jak będzie wyglądała droga. Ja mam po prostu wyznaczone 350 km pod Wiedeń, a wszystko wyjdzie w praniu, jak to będzie wyglądało realnie. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, dojeżdżamy do granicy z Austrią. Tak ona wygląda, granica słoweńska granica z Austrią. Tu piękny widok na góry, zobaczcie, w tym momencie tam. A my sobie teraz tutaj wjeżdżamy chyba do tunelu. Wjechaliśmy do tunelu po stronie słoweńskiej, a wyjeżdżamy po stronie austriackiej. Ok.
lewo w B91. No i słuchajcie, znów przygoda na granicy austriackiej ponownie. Pan nas zatrzymał, kazał paszporty pokazać do kontroli. Normalnie taka paszportowa, no wiadomo, mówię paszporty, ale dowody osobiste żeśmy pokazali, pan popatrzył sobie na dowody osobiste, mówi okej, proszę, ale autentycznie myślałem, że bez problemu sobie przyjedziemy. Pan zaczął machać ręką z okienka zaczął machać ręką. Ja w ogóle tego nawet nie widziałem. A Adrianka mówi, zobacz, no każe ci się zatrzymać. Ja patrzę, faktycznie rączka w okienku macha. Takim paluszkiem. No i ja się zatrzymuję, pan mówi, paszport. No i powiem, że tak, i mówi, aha, coś się będzie działo, tak? Jakaś kontrola. No daliśmy te dokumenty do kontroli, popatrzył na dowód osobisty, mówi jechać. No oczywiście on mówił jechać po austriacku, a nie po polsku, prawda? No ale że człowiek zna te języki, to go zrozumiał, prawda? No, ale to więc jedziemy. Ja wam pokażę tą miejscówkę, którą my tutaj jesteśmy. Ona też jest z Park Fortnite, jak widzicie, zobaczcie. Spokojna, cicha miejscówka, bez żadnych problemów, nikomu tutaj nie przeszkadzamy. Ona na Park Fortnite ma same piąteczki w ocenie, nawet tam jest ścieżka rowerowa, można sobie rowerem pojechać. No ale tak naprawdę no, my tutaj tylko kimamy i lecimy do Polski. Szczerze, moglibyśmy pojechać do Polski, bo tam zostało nam 360 km, to taki rzut beretem. W cudzysłowie bylibyśmy na 12 w nocy w chałupie, tak? Ale nam się po prostu nie śpieszy. Najzwyklej w świecie po prostu nam się nie śpieszy. Możemy sobie tutaj dzisiaj posiedzieć na łonie natury jeszcze przed tymi, na spokojnie, rano wyspani, niezmęczeni, przychilloutowani, pojechać do domu. A Adrianka już tam smaży, a ja rozkładam Starlinka. My wracamy już do chałupy po 3 tygodniach podróży na Chorwacji. Bylibyśmy dłużej, ale obowiązki nas wzywają, a tak naprawdę przed nami jeszcze jedna podróż. Ja w sumie będę się chyba żegnał z tego miejsca, czyli jesteśmy za Wiedniem na takiej miejscówce, gdzie żeśmy spali na dzikusa. Tam na wprost jest basen, to jest po prostu parking od basenu, więc tutaj bezproblemowa, cicha, spokojna noc. Tu są jakieś zabudowania, ale ogólnie ciche miejsce, które jest oznaczone na Park Fortnite. Zaraz za Wiedniem lub przed Wiedniem, w zależności z której strony się leci.